Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Dzisiaj będę robić dla nas ciasto, taki jabłecznik dyniowy. Ciasto łatwe, moim zdaniem łatwe, smaczne i takie na czasie jesienne. Także już Wam mówię, co będziemy potrzebować. Na ciasto będziemy potrzebować 150, tutaj mam 150 gramów mąki pszennej tortowej typy 450 lub 500. Do tego 100 gramów mąki krupczatki. Do tego dodamy takie troszeczkę więcej niż pół łyżeczki proszku do pieczenia. Tak. Do tego dodam około 4 łyżek cukru, 90 gramów masła zimnego z lodówki, 2 średnie jajka, około 1,5 łyżki gęstej, kwaśnej śmietany. Musimy też mieć troszkę mąki do podsypania ciasta, jak będziemy zagniatać. Oprócz tego będziemy potrzebować litr mleka 3,2, łyżkę masła, około 6 łyżek cukru, 3 budynie bez cukru. Ja mam budynie akurat fajne, bo mam budynie o smaku dyni, korzennych przypraw i aromatycznego latte. Jeżeli nie będziecie mieli, to musicie wziąć budyń śmietankowy albo waniliowy. Ja mam tu 3 budynie, każdy z budyni ma po 35 gramów i one są bez cukru. Także to na masę budyniową. Oprócz tego na kruszonkę będziemy potrzebować 50 gramów mąki pszennej tortowej, 50 gramów krupczatki, 50 gramów masła wyciągniętego z lodówki i pokrojonego w kostce i 50 gramów cukru. Będziemy jeszcze potrzebować około pół kilograma. Ja już mam dynię obraną i pokrojoną w kostkę. Piekarnik już nagrzałam na 180 stopni. Sypuję sobie do foremki wyłożonej papierem do pieczenia i ja już wsadzam dynię. Dynia będzie się piekła mniej więcej 30 minut, żeby była miękka. Pokroiłam ją w kostkę, żeby ona mi się szybciej upiekła i od razu później dodam do jabłuszek, bo będziemy jeszcze potrzebować około 3-4 jabłka. Najlepiej, żeby to były jabłka słodkie. I będziemy też jeszcze potrzebować cukru do masy, którą zmieszamy jabłka z dynią. I tu będziemy sobie doprawiać według własnego uznania. Jedni lubią bardziej słodkie, drudzy mniej. I będę się zabierać za zagniatanie ciasta. Blaszkę do pieczenia ciasta wyłożyłam już papierem. Blaszka ma 24 na 24 cm, wyłożona papierem do pieczenia. Także zagniatam ciasto. Gdyby ciasto wyszło Wam za rzadkie, dodacie troszkę mąki pszennej, typ 500 tortowej. Jeżeli za gęste, dodacie troszkę kwaśnej śmietany.
Ciasto już zagniotłam. Ono jest bardzo delikatne, plastyczne. Mówię, ja akurat musiałam troszkę podsypać mąką. Nie dużo. Już słyszę, że piekarnik mi się nagrzał, dynia mi się piecze. Ciasto odstawiamy, żeby troszkę odpoczęło i zrobimy za ten czas kruszonkę. Tak jak mówiłam, 50 g krupczatki, 50 g mąki tortowej, 50 g cukru i 50 g zimnego masła z lodówki, pokrojonego najlepiej w kostkę, tak drobno, i będziemy robić z tego kruszonkę. I paluszkami rozdrabniamy, nie zagniatamy ciasta, tylko staramy się rozdrobnić, tak. O. Przez dodanie mąki krupczatki nasze ciasto będzie bardzo fajne, takie kruche. I kruszonka jest gotowa. Jeżeli chcecie większe takie grudki, po prostu pościskajcie troszkę więcej i one się zrobią większe. Ja lubię taką, o, taka jest, a w sam raz taki piasek. Odstawiam i będę wykładać blaszkę ciastem. Jak się klei, troszkę mąką podsypać i o. Ciasto ponakuwam widelcem i wsadzę tam, gdzie się pieką nasze dynie. 180 stopni z termoobiegiem, około 20 minut, aż się troszkę zacznie robić brązowe ciasto. Jabłka obiorę ze skórki, wydrążę gniazda nasienne i pokroję w drobniutką kosteczkę, taką pół na pół centymetra. Nie wiem, czy mówiłam, dynia też jest mniej więcej taką do centymetr na centymetr, nie większą kostkę jest pokrojona. Można oczywiście dynię piec w całości i później sobie ją pokroić. Ja po prostu to zrobiłam już od razu. Do garka daję troszkę masła, tak z pół łyżki masła. O. I będziemy prażyć jabłka. Ile, wszystko zależy jaką mamy odmianę jabłek, ale nie prażmy za długo. Pokażę, jak one już praktycznie będą leciutko miękkie, to będziemy już kończyć prażenie. Weźcie sobie większy garnek po to, żeby tu później dać naszą dynię i wymieszać i spróbować, czy nie trzeba dodać przykładowo jeszcze trochę cukru. Ewentualnie gdyby nam wyszła troszkę, jabłka miały dużo soku i wyszłoby nam troszkę za rzadkie, można dać kaszki kuskus. Ja daję taką kaszkę kuskus i dodamy tutaj, to też właśnie w zależności jakie będą nasze jabłka z dynią, dodamy łyżkę, ja dam łyżkę kisielu, smak morelowy. Po prostu chodzi o kisiel, żeby był żółty, tak jak dynia. Masło roztopione i dodaję jabłuszka pokrojone na niewielkim ogniu, żeby nam się nie spaliło. I dokładam drugie i tak jak mówiłam, na delikatnym ogniu kilka, dosłownie zaraz Wam pokażę do jakiego momentu, bo każde jabłka, każda odmiana będzie inaczej nam się prażyć. No
Na razie cukru nie dodaję, dopiero spróbuję, jak dodamy dynię. Jabłka już mają o taką konsystencję, one praktycznie już się rozpadają, są mięciutkie. I na chwilkę odstawiam, dlatego że będę wyciągać już nasze ciasto. Ciasto było 20 minut w piekarniku, się ładnie podpiekło. Piekarnika nie wyłączam, bo zaraz będziemy wkładać ciasto ponownie do piekarnika. O, ciasto się podpiekło. 20 minut. Także je odłożę. I wyciągnę też naszą dynię. No, nasza dynia też już się zrobiła. Do dyni wbiłam widelec. Te kawałki, które mi się tu troszkę przypiekły. O, nie wiem, czy to widać. Kilka kawałków. No, o, chciałam wziąć ręką, a to jest gorące. O, takich, o, i ja to odrzucę. Z wierzchu troszkę się przypiekło, to po prostu to, co się przypiekło, to odrzucę. Tutaj już mam dynię tą mówię, te kawałki, które mi się one nie podobały, to ja je wyciągam. Ona jest mięciutka. I dodajemy do jabłek. Mieszamy i nastawiamy jeszcze chwilkę na gaz, gdyby tu było za dużo soku z dyni albo z jabłek. Starajmy się po prostu odparować. Ściągam już z gazu i zaraz będę... Jeżeli ciasto macie jeszcze ciepłe, nic nie szkodzi. O, są mięciutkie. Wszystko się razem ładnie połączyło. Są mięciutkie i tu właśnie dam troszkę kisielu. Ja mam morelowy, ale mówię, bo chcę, żeby było ładnie żółto. Dwie łyżki, nie, myślę, zdaje, że nie więcej. Teraz musimy też oczywiście wcześniej spróbować i dać sobie cukier. Tyle, ile słodzimy. Mój kisiel ma gramaturę, już Wam mówię. 38 gram, jest to kisiel bez cukru. Ale mówię, tu musicie patrzeć na Waszą konsystencję. No i dodam cukier oczywiście, bo ja próbowałam i dla mnie jest mało słodkie. Więc tak myślę, że ze 2 łyżki cukru dodam i zaraz spróbuję. O, i to ma taką konsystencję. I wykładam na ciasto. Ciasto może być ciepłe. Wyrównujemy. Wyrównałam i odstawiamy na chwilkę. I będziemy się brać za gotowanie budyniu. Litr mleka. Tu odlewam trochę mleka, żeby rozpuścić budynię. O. Może tylko tak. Resztę wlewam, zapalam gaz. Mleko 3,2. Dodaję łyżkę masła.
Zapalam gaz. Tutaj daję, tak jak mówiłam, 3 budynie. Jeżeli nie macie takie, no to niestety musicie dać waniliowe albo śmietankowe. Wymieszajmy. Pachnie już świętami. Budynie pachną świątecznie. Tu dodam cukier. Pięć, 6 łyżek. I musimy rozpuścić i ugotować budyń. Gdy mleko prawie zacznie nam się gotować, wlewam nasze rozmieszane w mleku budynie. I gotujemy. Mieszamy i gotujemy. Czekamy, aż budyń zacznie bulgotać. No, budyń już się zagotował i będę przekładać go na nasze ciasto, taki ciepły. Wyrównuję. O. Piekarnik mam już rozgrzany, bo ja nie wyłączałam. 180 stopni z termobiegiem. Ciasto będziemy piec około godziny czasu. Gdyby zaczęło Wam się przypalać, zmniejszcie temperaturę o 10. Ale nie skracajcie raczej czasu pieczenia. Posypujemy posypką, kruszonką naszą. I bardzo szybko wsadzamy do piekarnika. Starajmy się posypać tak, żeby cały nasz budyń był posypany kruszonką, bo tam, gdzie nie posypiemy na budyniu, zrobi się nam taki korzuszek. Więc starajmy się posypać. To, że jest prawie cała blaszka, nic nie szkodzi, nie bójmy się, ponieważ to ciasto nie będzie rosło. Tyle, ile wsadzimy, takie ciasto wyciągniemy. Posypujemy szybko, bo tu jest masło, żeby nam się nie roztopiło w kruszonce. O. Tak. Tak. I wsadzam do piekarnika. Minęło 60 minut i wyciągam ciasto z piekarnika. Ale gorące. Tak. Piekło się na środkowej blaszce. O. I oczywiście kroić nie będziemy go teraz, bo to ciasto musi ostygnąć. O. I najlepiej, żeby pobyło ze 4-5 godzin w lodówce. Także będziemy się widzieć jutro. Jutro pokroimy, jak wystygnie. Jeszcze jedno chcę zaznaczyć. Jeżeli macie blaszkę, która gdzieś tam ma rdze, chociażby troszeczkę, słuchajcie, jeżeli tylko będziecie mogli, to od razu otwórzcie blaszkę i wyciągnijcie ciasto z blaszki, ponieważ tym metalem przejdzie Wam od razu ciasto. Dlaczego? Dlatego, że tu są jabłka.
Ja mam blaszkę taką, że tutaj nie ma żadnego rdzy, nic takiego, dlatego zostawię ciasto w blaszce, ale mówię, musicie o tym pamiętać, że ciasto z jabłkami, z wiśniami, tam gdzie jest troszkę kwasku, to po prostu jeżeli gdziekolwiek macie jakieś tam blaszka jest nadszarpnięta czasem i gdzieś tam jest rdza, chociaż troszeczkę, to ciasto wam przejdzie po prostu taką rdzą, takim niedobrym smakiem. Także ja zostawiam, widzimy się jutro. I widzimy się na drugi dzień. Ciasto już ostygło. O. Tak. Przekroję i wam pokażę. Nie stało w lodówce. Gdyby stało w lodówce, to by było jeszcze lepiej by zastygło. Ale nie miałam miejsca, gdzie wsadzić. O. I tak wygląda ciasto. Także jak wam się przepis podobał, to poproszę o łapkę w górę i zachęcam do zrobienia takiego jesiennego ciasta. Także do zobaczenia. Pa, pa!